To nagranie jest dla Ciebie, jeżeli chcesz mieć trwały i stabilny związek. I w tym nagraniu podzielę się fundamentalną zasadą, dzięki której związek ma szansę rozwijać się w miłości. Witaj piękna duszo, mam na imię Joanna i wspieram w odkrywaniu wewnętrznej mocy. I to jest już moje kolejne nagranie, jeżeli chodzi o związki, o relacje partnerskie. W poprzednich nagraniach przeprowadzałam Cię przez głębokie procesy medytacyjne, w których można było się spotkać ze swoim obecnym, ale także byłymi partnerami i partnerkami. Były to, mam nadzieję, dla Was bardzo transformujące procesy. Zresztą takie informacje zwrotne od Was dostawałam i dostaję nadal. Więc jeżeli nie miałeś okazji obejrzeć poprzednich nagrań, to bardzo mocno rekomenduję. Jak obejrzysz to nagranie, to przejdź sobie do poprzednich nagrań. Umieszczę do nich linki pod tym nagraniem. Myślę, że też przypadną Ci do gustu, jeżeli to nagranie Ci przypadnie do gustu. Natomiast dzisiaj chciałabym się skupić właśnie na fundamentalnej zasadzie, dzięki której związek ma szansę rozwijać się w miłości. I ta zasada pochodzi z nauk Berta Hellingera, a dokładnie związana jest z trzecim porządkiem miłości. Bo trzeci porządek miłości według Berta Hellingera to jest równowaga, czy też wyrównanie w dawaniu i braniu. I ten porządek miłości tyczy się wszystkich relacji międzyludzkich, bo to jest takie w zasadzie naturalne, jak sobie to wyobrazisz, że w momencie, kiedy coś komuś dajesz, no to ta osoba fajnie jakby wynagrodziła to jakby w równej mierze, bo wtedy to połączenie między nami się kończy. Natomiast jeżeli ta osoba nie wyrówna w pełni, nie wyrówna za mało, to my wtedy możemy się czuć, że nadal nam czegoś brakuje, czegoś nam potrzeba, a z kolei druga strona może się czuć cały czas zobowiązana. Więc ten związek cały czas trwa. Natomiast w relacji partnerskiej sprawa wygląda troszeczkę inaczej, dlatego że w relacji partnerskiej, w relacji miłosnej dochodzi jeszcze właśnie miłość. I ona tutaj zmienia praktycznie wszystko, prawie wszystko, bo miłość jest tym, co zawsze uczestniczy w każdym akcie dawania i brania. Więc jeżeli daję mojemu partnerowi z miłością, to on mi z miłością oddaje, ale troszeczkę więcej. I z kolei to mnie motywuje do tego, że ja chcę mu dać znowu trochę więcej, a z kolei on dalej znowu mi trochę więcej. I w ten sposób miłość może wzrastać. I w ten sposób rozwija się w ogóle miłość w związku. Natomiast problemem może być czasami, co się zdarza, że dajemy za dużo. Dajemy tak dużo, że nie tylko partner nie może wyrównać do tego samego poziomu, ale też przede wszystkim nie może dać więcej. I jeżeli tak się dzieje, to wtedy właśnie w partnerze może się pojawiać gniew i potem z błahego nawet powodu taka relacja, taki związek może się rozpaść. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia w tym zakresie. Podziel się proszę w komentarzach. Jak u Ciebie to wyglądało właśnie z dawaniem i braniem, z miłością? Troszeczkę więcej, ale czy nie za dużo? Bo ja w swoim doświadczeniu mam sporo relacji właśnie takich partnerskich, gdzie ja dawałam za dużo. Mam wrażenie, że to jest w ogóle taka domena trochę kobiet, że my takie jesteśmy bardziej, że chcemy się bardzo zaopiekować drugą stroną, chcemy jej po prostu wszystko ofiarować. Ale oczywiście ja także spotkałam i poznałam takich mężczyzn, którzy także dają za dużo. No i niestety to nie jest dobra zasada i to nie jest dobra, taka bym powiedziała, przypadłość, bo ja właśnie w swoich byłych relacjach tak robiłam. Dawałam za dużo, dawałam z siebie za dużo czasu, za dużo zaangażowania i żaden z partnerów nie był w stanie mi tyle oddać, ani oczywiście także dać trochę więcej. I dlatego te relacje stosunkowo szybko się kończyły. Więc podziel się proszę też swoimi doświadczeniami w tym zakresie.
Natomiast co jest jeszcze bardzo ważne, jeżeli chodzi o wyrównanie w dawaniu i braniu, to nie mówimy tylko o wyrównaniu w dobrym, ale także w złym. Co jest, wiem, dość kontrowersyjne i też Bert Hellinger był za to nieco oceniany. A wyrównanie w złym, na czym polega? Polega na tym, że jeżeli ktoś sprawił nam ból, sprawił nam krzywdę, to my musimy mu też odpłacić, ale, co jest bardzo ważne, żeby w ogóle miłość dalej mogła w związku funkcjonować, tej osobie oddajemy w złym, ale trochę mniej. Nie trochę więcej, tylko trochę mniej, żeby w ogóle ponownie przywrócić ten ruch miłości w związku. Bo jeżeli oddamy mu tyle samo, czyli nie wiem, ktoś nas zdradził i my go też zdradzimy, no to tak naprawdę taki związek nie ma szansy na powodzenie. Natomiast jeżeli, tutaj właśnie posługując się takim przykładem, właśnie zdrady, jeżeli partner nas zdradził, to my na przykład, aby się wyrównało w tym złym, możemy na przykład znaleźć jakąś osobę, jakiegoś mężczyznę, z którym umówimy się na kawę, na lunch, czy nawet na kolację. I to będzie już wyrównanie w złym. Jakie masz doświadczenia w tym zakresie z kolei? Bo ja w moim życiu właśnie obserwowałam takie doświadczenia, że nie znałam jeszcze wtedy tej zasady i jak wiele lat temu mój partner mnie zdradził, no to ja chciałam mu wtedy tak wielkodusznie wybaczyć, bo przecież skoro żałuję, no to w takim razie przecież ja mogę mu wybaczyć i możemy żyć dalej. Natomiast ten związek niestety bardzo szybko się rozpadł, bo nawet można sobie to łatwo wyobrazić, jeżeli ktoś nam zrobił jakąś krzywdę i my po prostu staramy się tylko i wyłącznie wybaczyć, to zwykle tak się dzieje, przynajmniej ja mam takie obserwacje, że potem przy najbliższej kłótni zaczynamy wyrzucać tą informację, zaczynamy jakby wracać do tego, więc cały czas to oznacza, że mamy w sobie ból, który nie został wyrównany. A jak było u Ciebie? Jak jest u Ciebie? Może Tobie intuicyjnie udało się właśnie wyrównać również w złym i Twój związek przetrwał. A może właśnie nie wyrównałeś, nie wyrównałaś i ten związek się rozpadł. Proszę, podziel się w komentarzu. Te komentarze zawsze służą mnie, jak również wszystkim innym, którzy mogą doświadczać podobnych sytuacji. Ale w ogóle we wszystkich porządkach miłości, szczególnie właśnie w porządku miłości, w równowadze dawania i brania, co jest jeszcze bardzo istotne, jest istotne to, że my musimy również dawać sobie, albo nawet przede wszystkim dawać sobie. Bo żeby komuś dać, musimy najpierw też dać sobie. Więc oczywiście pierwszymi kwestiami to jest właśnie przyjęcie też miłości od mamy i od taty. Te procesy także są na moim kanale, też umieszczę do nich na wszelki wypadek linki pod tym nagraniem, jeżeli nie miałaś okazji ich jeszcze zobaczyć. Natomiast już tak w codziennym życiu bardzo ważne jest, żebyśmy my sobie dawali miłość. Więc zastanów się teraz przez chwilę, jaką radość sobie sprawiłeś dzisiaj? Co dla siebie zrobiłaś? Co sobie podarowałaś? Ja na przykład dzisiaj najpierw sprawiłam sobie radość tym, że rozpoczęłam dzień od medytacji. Jednej z moich ulubionych medytacji miłości. Następnie poszłam pobiegać, co dało mi też bardzo dużo radości, szczególnie, że mogłam czerpać energię ze słońca w trakcie tego porannego joggingu. A następnie zjadłam moje ulubione, przepyszne śniadanie, które daje mi bardzo dużo radości. To są małe rzeczy, natomiast dają olbrzymią radość. Więc co Ty dzisiaj dałeś sobie? Podziel się też w komentarzu. I aby praktykować na co dzień właśnie miłość własną i dawanie sobie,
Bardzo Ci rekomenduję medytację miłości do siebie, bardzo krótką, którą też znajdziesz na moim kanale. Też umieszczę do niej link pod tym nagraniem. Bardzo rekomenduję wykonywać ją codziennie i to już może być piękny początek dnia wypełnionego dawaniem sobie. I tymi słowami chcę Ci bardzo podziękować za uwagę i przesłać Ci dużo miłości.